Dzisiaj pierwszy film z serii, o którą prosiliście, czyli o tym, czego używam w mojej kuchni. Dzisiaj zaczniemy od noży, desek i wszystkiego, co nam pomoże kroić. Dobrze kroić. Więc zaczynamy wycieczkę. Jak zapewne widzieliście, używam solidnych drewnianych desek. I dużej, o grubości 5 cm, szerokości 40 i długości 50 cm. I drugiej o grubości 7 cm, szerokości 27 cm i długości 37 cm. Te deski kupiłem w TK Maxxie. Deski wyznaczają nam solidne miejsce do pracy i zabezpieczają blat, to ważne. Jednak są średnio wydajne, jeżeli mamy je utrzymać w czystości. Dlatego nakładam na nie kolejne deski, tym razem z tworzywa. Ktoś zapewne zapyta, czy ta deska mi nie tańczy na tej pierwszej drewnianej. Oczywiście, że tańczy. Wystarczy wziąć ręcznik papierowy, zmoczyć i położyć pomiędzy deskami. Teraz mamy stabilne miejsce pracy. Róbcie tak. Deski mamy z głowy, zacznijmy od mniejszych narzędzi, bez których jednak nie wyobrażam sobie kuchni. Na pierwszy ogień idzie taki skrobak do łusek. Idealny, gdy mamy do oczyszczenia większą ilość ryb. Właściwie od kiedy go kupiłem, nie wyobrażam sobie robić tego nożem. Ten konkretny skrobak kupiłem z Kamimoto, tam kupuję większość moich narzędzi. Drugim narzędziem, bez którego nie wyobrażam sobie kuchni, jest nóż do ostryg. Możecie oczywiście otwierać ostrygi śrubokrętem lub możecie ich nie otwierać, więc wtedy w ogóle go nie potrzebujecie. Ale jeżeli je otwieracie, to najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest taki dedykowany nóż do ostryg. On jest tępy i idealnie podważa ostrygi. Ten nóż też jest japoński i też mam go z Kamimoto. Dobra, teraz bardziej uniwersalne narzędzie, czyli obieraczka. Tak, poważnie. Poważnie nie wyobrażam sobie kuchni bez obieraczki. Mam ich kilka, wszystkich właśnie takich stalowych. One naprawdę bardzo przyspieszają pracę. Napiszcie sami, czy obieracie nożem, czy obieraczką. Ja wybieram zawsze obieraczkę. Kolejną pozycją jest nóż do krojenia pizzy. Był to jakiś tani wynalazek za chyba niecałe 20 zł, który kupiłem w TK Maxx. Nie robię pizzy bardzo często, więc w zupełności taki mi wystarczy. Jednak używam go też do krojenia ciasta, na przykład w momencie, kiedy robię ciasteczka czy coś wykrawam. Bardzo się przydaje i uważam, że to jest fajne rozwiązanie, sprawdza się. Teraz gumki, ale nie takie gumki, świntuchy. Takie gumki, którymi usuniecie rdze z ostrzy i innych elementów metalowych. Naprawdę nie wyobrażam sobie utrzymania noży bez takich gumek. Jeżeli możecie, kupcie sobie. Bardzo polecam. Te też są akurat japońskie i też mam je z Kamimoto, jak większej rzeczy. Często pytacie mnie o noże. Jednak jak decydujecie się na drogie noże, to warto wcześniej się zastanowić, czy jesteście w stanie je ostrzyć na kamieniach i utrzymać. Tak, na kamieniach ceramicznych. Ja mam takie 3 kamienie z Shaptona o gradacji 1000, 5000 i 12000. Te kamienie akurat to taki typ splash, więc nie musimy ich moczyć długo w wodzie, tylko wystarczy je pochlapać i możemy ostrzyć. Zanim kupicie drogi nóż, to polecam kupić sobie kamień. Zacznijcie ostrzyć to, co już macie, bo może się okazać, że nie potrzebujecie lepszego noża, tylko potrzebowaliście po prostu naostrzonego noża, który już macie. Sprawdźcie to, naprawdę czasami można oszczędzić pieniądze. Te kamienie też kupiłem w Kamimoto, ale możecie je dostać w wielu miejscach. Są chyba nawet dostępne na Allegro. Przejdźmy do naszego crème de la crème, czyli do sedna. Na początek nóż szefa kuchni. Używam najczęściej chyba najpopularniejszego noża japońskiej marki Global. Mogę o tym nożu powiedzieć jedno, że on nie jest zły. Ja używam modelu G46. Z moich doświadczeń, miałem tych noży kilka i w studiu, i w domu, myślę, że to jest fajny nóż. Gdy dużo nim pracujemy, jest stosunkowo łatwy w utrzymaniu. Taki nóż to wydatek kilkuset złotych. Warto poszukać więc jakiejś promocji w sklepach internetowych. Teraz nóż, którego właściwie niczym nie da się zastąpić. Moim zdaniem bardziej potrzebny niż nóż szefa kuchni. To oczywiście nóż do krojenia chleba. Tak, taki z ząbkami. Mój jest wysłużony, ale jak padnie, kupię sobie zaraz kolejny. Ten nóż też akurat kupiłem w TK Maxxie. Pora na nóż, bez którego sobie poradzicie. Ja jednak go lubię i używam go dosyć często. Taki rzeźnicki nóż serbski. Jeśli macie do podzielenia dużą ilość mięsa, to tutaj sprawdzi się idealnie. Jednak jeżeli miałbym posiekać tym nożem, nie wiem, 3 kg cebuli, to raczej wybrałbym coś innego. Rączka europejska i kawał solidnego noża.
Ten nóż kupiłem na Allegro i kosztował w granicach 150 zł. Pewnie można nawet kupić taniej. Chiński tasak, taki odpowiednik noża szefa kuchni, tylko że w azjatyckiej kuchni. I tutaj bardzo ważne, to nie jest siekiera ani tasak do rąbania mięsa. On się do tego zwyczajnie nie będzie nadawał. Świetnie sprawdza się, gdy mamy do pokrojenia masę warzyw lub do normalnych prac w kuchni. Lekki, szeroki, świetnie się nim nabiera. Nie potrzebujecie tego tasaka, jednak jak go już będziecie mieli, to się zaprzyjaźnicie. Oj, czuję, że zaprzyjaźnicie. Ten tasak kupiłem też na Allegro i też w cenie jakichś 150 zł mniej więcej. I ostatni, ale moim zdaniem najważniejszy nóż, na który Was namawiam, to ten nóż, który obok noża do krojenia chleba jest właściwie najbardziej potrzebny. Japoński nóż do warzyw, nakiri. Kupiłem go też na Kamimoto i bardzo polecam. Lekki, nie reaguje z kwasami. Jestem z niego bardzo zadowolony, bo popatrzcie, tak realnie najwięcej kroimy warzyw. Nawet jeżeli Wasza kuchnia jest mocno mięsną, to i tak warzyw kroimy więcej. Bez tego noża poważnie nie wyobrażam sobie mojej kuchni. Ten nóż to wydatek kilkuset złotych, ale zapewne da się go kupić taniej. Musicie poszukać, sprawdzać. W największym skrócie tak wygląda zestaw moich podstawowych noży. I moja taka opinia na koniec. Najlepszy nóż to ostry nóż, bo takim zrobimy sobie najmniejszą krzywdę. Jednocześnie najwygodniej będzie nam się pracować. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie proszę kciuka w górę, subskrybujcie kanał i komentujcie. Do zobaczenia.